Cześć moi mili, z tej strony Adam Chodorowski ze sklepu modelarskiego tankmodels.pl. Niedawno prezentowałem Wam unboxing najnowszego modelu od polskiej firmy First to Fight, numer 129, Matko Boska, jak ten czas leci. Dokładnie chodzi o Ursusa A we wczesnej wersji produkcyjnej. Polski samochód ciężarowy. I mimo tego, że mam modele tutaj obok siebie na warsztacie, stwierdziłem, że najwyższa pora zrobić jakiś kolejny odcinek recenzencki. Ja już ten model skleiłem, stoi tu koło mnie i chciałbym Wam go omówić, a z samego unboxingu pozostało tylko to. Dosłownie taka rameczka została, gdzie znajduje się kierownica. Jest to ramka A, dwie kierownice. Jak myślicie? Ta ramka w jakim modelu się znajdzie? Dobra, zgadujcie, komentarze są do Waszej dyspozycji. Chciałbym Wam właśnie pokazać ten model, który bardzo przyjemnie mi się sklejało i na co należy zwrócić uwagę. Nie mam żadnych zastrzeżeń do niego, ale zaraz, moment, dobra, posłuchajcie. Lepiej to opowiem, jak będę pokazywał Wam model, a na chwilę obecną zapraszam Was do sklepu, jak i również media społecznościowe, czyli Facebook, jak i również X. Staram się uruchomić również Instagram, ale jakoś powiem Wam, wolę Facebooka i Xa na razie, z naciskiem na Facebooka. I chciałbym Was również zaprosić do raz, dwa, trzy. Dziękuję od razu. A dzisiaj nie wskakujemy do pudełka, dzisiaj wyskakujemy z modelem z pudełka. Dobra, pokażę Wam, co mi się udało ulepić i na co zwrócić uwagę. Zapraszam na stół. Tak oto voila, prezentuje się Ursusik A we wczesnej wersji. Powiem Wam, że naprawdę frajdę mi sprawiło sklejenie tego modelu. Nawet rozmawiałem już z producentem i tutaj pogratulowałem mu naprawdę fajnego modelu. Ucieszył się nawet. A teraz Wam pokażę parę rzeczy. Tutaj jest taka moja podstaweczka, którą kiedyś zrobiłem i sobie tak stoi i ją będę wykorzystywał. Dobrze, ona sobie stoi. I teraz tak, tu jest ta ramka, ta jedna część, która ocalała. No i oczywiście tutaj chcę Wam pokazać ten model, na co zwracać uwagę. Ogólnie rzecz biorąc, tutaj mamy instrukcję. Jeżeli macie model, no to też na pewno posiadacie instrukcję i nie zauważyłem żadnego błędu tutaj, jeżeli chodzi o składanie tego modelu. Model składa się bardzo dobrze, z tym, że trzeba uważać przy wycinaniu, ponieważ jak zauważycie, niektóre ramki są w środku puste, a miejsce cięcia robi się białe. I jak macie ten element, to jeżeli mogę Wam coś zasugerować, to są moje ulubione cążki, więc jeżeli macie zamiar wycinać te elementy, to nie tnijcie przy samym, powiedzmy, elemencie. Mam nadzieję, że widać cążki, widać. Tylko odsuńcie go troszeczkę i dopiero tnijcie tutaj. Dlaczego? Jak zauważycie, robi się biały plastik pod spodem, a cążki są naprawdę ostre. Mogę wziąć nawet inne cążki i tutaj postarać się odciąć jakiś element. I tak samo. To są małe. Widzicie, że ten plastik bieleje. Więc tu od razu sygnał, nie wycinajcie blisko elementów. Po prostu trzeba ciąć dalej, zostawić fragment taki właśnie plastiku i to samo jeżeli chodzi o cięcie tutaj przy kierownicy. Po prostu zostawcie fragment tej ramki na elemencie. Ponieważ raz, może Wam pęknąć ten element, który będziecie chcieli wkleić. Druga sprawa, może się skrzywić, zabielić, ewentualnie nawet fragment plastiku może się wyrwać. Tak czasami jest. I teraz tak, mamy podwozie, proszę bardzo. To jest to całe podwozie od Ursusa. Jednej rzeczy od razu mi zabrakło, końcówki rury wydechowej. Znaczy rury wydechowej wychodzącej z tłumika.
Jeżeli chodzi o pozostałe elementy, to tak, sklejałem sobie, no wyciąłem oczywiście ramę, następnie, tak jak tutaj jest zresztą załączone, wycinałem sobie ramę, spokojnie te resory wszystkie sobie wkleiłem, jak najbardziej, wklejając ten wał, tutaj powiedzmy ten układ jest, nie wiem jak to się nazywa, nie jestem samochodziarzem, wał praktycznie mi się włożył momentalnie do tego elementu. Więc powiem wam, byłem mocno zdziwiony. Następnie, tutaj, jeżeli chodzi o ramę samą, to warto zwrócić uwagę na ten element, na tą część modelu, ponieważ ona jest pusta w miarę i można ją złamać. To samo tyczy się tego elementu, który tutaj wklejamy. Czyli jest to element A2, ten element. On może, jeżeli będziecie go obrabiać w środku i na zewnątrz, trzymajcie mniej więcej w tym miejscu i ostrożnie, żeby wam się nie przełamał w miejscu montowania haku. Jeżeli chodzi o detal tego modelu, to powiem wam, że naprawdę jest fajny. Z reguły, a nawet zawsze, jeżeli chodzi o modele First to Fight, największym jego takim mankamentem, przynajmniej dla mnie, są koła. Niestety protektor zawsze wypada najsłabiej w tym modelu. Teraz zwróćcie uwagę, mamy takie elementy, ślady po wypychaczach, które warto by było tak, najlepiej spiłować. Po prostu sobie bierzemy na przykład kawałek papieru równo, na przykład na równej powierzchni i delikatnie sobie wycieramy je. Ścieramy. Wszystkie części, jakie do etapu powiedzmy tego sklejałem, pasowały rewelacyjnie, autentycznie. Miałem zagwozdkę z tymi skrzynkami dwoma, czyli ta skrzynka i ta skrzynka. Nie ma żadnych pinów, żadnych śladów. I teraz tak, jeżeli ktoś będzie chciał je wkleić powiedzmy głębiej, czyli do końca błotnika tego stopnia, no to może mieć problem ze względu na to, że jak wklei go do końca, no to będzie problem na przykład z wychodzeniem. Zresztą on tutaj nie powinien być tam na samym końcu, ponieważ to jest taki myk, że te drzwiczki otwierają się do góry. No i tak mamy tutaj koło zapasowe, ale zdejmując koło zapasowe, nie moglibyśmy się dostać do tej skrzynki, w prawdziwym oczywiście Ursusie, gdybyśmy go wkleili do krawędzi wewnętrznej. To samo tyczy się tej skrzynki. Trzeba ją na krawędzi po prostu przykleić. Teraz tak, jeżeli będziecie sklejać koło zapasowe na kabinie, to tam znajdziecie taki krzyżak. Zaraz wam pokażę. Taka litera T. Tu będzie T. I jak będziecie sobie sklejać, to weźcie w ten sposób, ustawcie te śruby, które to są. To są śruby mocujące po prostu do tego krzyżaka T. Znaczy krzyżaka, do tej blachy wyprofilowanej w T. Teraz tak, trąbka. Bardzo mały element. Nie proponuję go, nie radzę go wklejać na styk z elementem. Ja sobie wziąłem po prostu igłę, bo najlepiej mi się wierci otwory igłą i w miejscu, gdzie jest zaznaczone właśnie, gdzie powinna być ta trąbka przyklejona, po prostu rozwierciłem sobie otwór, z naddatkiem wyciąłem tą trąbkę i wkleiłem po prostu w wywiercony otwór. Co tu dalej jeszcze trzeba, na co zwrócić uwagę? Tutaj mamy wszystko w pożądalu. Tych ząbków tutaj, tych pinów nie ścinamy. Wszystko bardzo dobrze pasuje. Jedyną rzeczą, na co trzeba będzie uważać, to jak zauważycie, tu są takie podpórki, raz, dwa, trzy. I na te podpórki tutaj producent wymyślił coś takiego, że ta podpórka trafi na środek tego dachu, a to jest a propos dach, a nie podłoga, jak mówiłem w unboxingu, ale tutaj wszystko idealnie pasuje, ale najpierw należy, zanim cokolwiek przykleicie, dobrze należy obrobić dany element, przypasować go dokładnie, a następnie dopiero kleić. Klejenie to jest na samym końcu. Szoferka wygląda naprawdę fajnie, imitacja plandeki bocznej też fajnie wygląda. To zauważyłem dopiero sklejając ten model. Detal jest naprawdę super i bardzo dobrze widać ten stylizowany napis Ursus. Dalej brniemy w podwozie. Przy podwoziu należy uważać, sklejając
te elementy, czyli resory razem z tym mocowaniem kół przednich. I tu trzeba uważać. Producent starał się wykonać piny, które mniej więcej powinny pasować, ale to jest jeszcze nie to. Chodzi mi dokładnie o wklejenie tych elementów. Trzeba punktowo przykleić drugi resor, jedną końcówkę, drugą końcówkę resora i idealnie wtedy można wszystko spasować z ramą. Jest zagwozdka, posłuchajcie, ze zderzakiem. Zderzak w instrukcji mocujemy tak. No właśnie. A na zdjęciach jest on do góry zawsze podciągnięty, czyli nie jest poniżej, tylko do góry. I trzeba go mniej więcej przykleić w ten sposób na resor. Tam będą takie miejsca do zaznaczenia i trzeba go na resor. Na to trzeba bardzo uważać, na te szekle, ponieważ te szekle to jest maleństwo na grubej ramce, mocowane w dodatku jeszcze odgórnie, czyli w tych miejscach. Uwaga przy wycinaniu, bardzo delikatnie. Lampy. Lampy są bardzo dobrze spasowane, ale one mają tylko takie wgniecenia, powiedzmy otworki zrobione, znaczy nie otworki, tylko takie punkty wklęsłe, gdzie wklejamy te reflektory. Tak samo, może trochę to nie pasować i tu znowu będziemy grane, będą oczywiście igła i proponuję tą igłą rozwiercić pod kątem, tak jak wklejamy ten reflektory w jednym błotniku, w drugim błotniku, tak jak ja to zrobiłem, tutaj będzie widać otwory właśnie w błotnikach i wtedy idealnie wskoczą, będą nas trwale one przymocowane, te reflektory. Następnie koła. Posłuchajcie, no koła to są najgorsze zawsze rzeczy do wykonania, znaczy nie mówię o kołach, tylko o samym protektorze. No jest jaki jest. Kolejna sprawa, na którą trzeba uważać. Mamy dwie skrzynki. Ta skrzynka z drzwiczkami na zewnątrz, bo będziemy mieli dwa takie same elementy. Ta skrzynka idealnie pasuje. Trzeba ją tylko wyciąć, oszlifować po boku, po ramce i następnie po prostu ją wkleić. I tu mamy drugą skrzynkę, która jest identyczna, ale mamy taki element do wklejenia. A mianowicie jest to element, właśnie, gdzie jest ten element na instrukcji. Zaraz wam pokażę. No diabeł ogonem nakrył. To jest element, o właśnie, posłuchajcie, to jest w ten sposób zrobione, pokazane, że mamy skrzynkę, którą wklejamy tu, podobnie jak tą skrzynkę i taki element mamy wkleić, który wygląda w ten sposób. I ta skrzynka jest po prawej stronie. I teraz zwróćcie uwagę, że ten element jest dość gruby. I on był równy z burtą skrzyni załadunkowej. I wtedy, jeżeli będziemy wklejać w miejsce, w które jest przeznaczone dla tej skrzynki, należy ją troszeczkę cofnąć do tyłu, albo najlepiej skleić w ten sposób skrzynkę z tym elementem i następnie sparować, włożyć go do ramy. Ale uwaga, jeżeli nie zeszlifujemy od wewnętrznej strony tych drzwiczek, czyli tej ścianki, to jeżeli wkleimy, będzie problem z włożeniem ramy. Ponieważ jeżeli będziemy chcieli uniknąć właśnie, żeby tu nam ten element nie wystawał poza obrys właśnie skrzyni załadunkowej samochodu, no to musimy ścięć po pierwsze ten element, bo on jest jeszcze grubszy, o tu zwróćcie uwagę, od tego, który tu widzicie. No i trzeba tą skrzynkę po prostu ścienić. Ewentualnie wklejacie, jak jest w instrukcji. Co tutaj jeszcze zwrócić uwagę? Należy zwrócić uwagę na mocowanie skrzyni. Jeżeli tutaj właśnie będzie wam źle pasowała ta skrzynia, zrobicie ją właśnie na równo z burtami, to będzie ten problem, ponieważ tu mamy dodatkowy element, to jest ten element, zaraz wam go pokażę, to jest dokładnie ten element E2, to będzie problem z pasowaniem. I druga sprawa, tu łączenie jest, bardzo fajnie to zostało zrobione, łączenie podstawy skrzyni razem z tą ramą, którą po prostu są dwa takie wcięcia i to samo jest na górze i po prostu trzeba to wcisnąć. I tu ta skrzynka może nam po prostu przeszkadzać, ze względu na to, że po prostu będzie za dużo materiału skrzynki.
Elementy typu jak hak, koła, powiem Wam, czy też te elementy należy sklejać tak naprawdę na sam już koniec i bardzo ostrożnie postępować. Wtedy najlepiej tu trzymać na środku ramy pod szoferką najlepiej, żeby później sobie te elementy wszystkie powklejać. Nie sprawia to naprawdę żadnego problemu, tylko należy po prostu najpierw dobrze wyciąć, obrobić i sobie delikatnie spasowywać te elementy. Mi udało się to bez żadnego złamania, pęknięcia, wszystko skleić, nie musiałem nic po prostu tutaj dorabiać. Trzeba uważać, jedynie tak jak tu macie ten wał, to tu są piny wystają, na które mocujemy te koła. Więc nie chwytajcie za te piny, bo ja sobie nadgiąłem tą oś, powiedzmy, i jeden z pinów mi po prostu wystawał. Tu się widzę, troszeczkę skrzywiło koło, zaraz to podkleimy. No i co poza tym? Poza tym posłuchajcie, naprawdę bardzo fajna zabawa z tym samochodzikiem, z tą ciężarówką. Tu bardzo fajnie producent rozwiązał sprawę, posłuchajcie, plandeki. Jak widzicie, i w ogóle ze sklejeniem skrzyni nie ma żadnego problemu. Przyklejamy do podstawy skrzyni załadunkowej jedną burtę, drugą burtę, która jest bardzo fajnie tutaj montowana. Następnie wklejamy te dwie burty. Tu trzeba pamiętać, że jest taki stopień na tej klapie, żeby po otwarciu można było łatwiej wchodzić. I teraz uważajcie, jak została rozwiązana mianowicie plandeka. Jak widzicie, plandeka ma jedno wcięcie, drugie wcięcie, trzecie wcięcie i nic nie ma. Bo po prostu sobie nakładamy tu, cyk, i wsuwamy tą plandekę. Jest bardzo fajnie wyprofilowane. Ja w pewnym momencie sklejania miałem tutaj jakoś źle mi się coś ustawiło i na przykład nie chciała mi wejść plandeka, tak chciałem ją założyć, po prostu nie chciała mi wejść na skrzynię. Był to z mojej strony błąd, ponieważ myślałem, że z obu stron jest tak samo ona wykonana i po prostu ten naddatek, który tutaj wchodzi z tyłu, przeszkadzał mi we włożeniu. A tu się okazuje, że po prostu sobie wsuwamy, bardzo fajnie przemyślane i mamy gotowy praktycznie model. Ja powiem Wam, jestem bardzo zadowolony z tego modelu. Sklejał mi się go praktycznie bez problemu, a starałem się szybko go skleić, żeby znowu ten film nie trwał długo. I tak jak pokazywałem Wam wcześniej, z tego modelu zostało dokładnie z tych wszystkich ramek, które Wam prezentowałem w unboxingu, tylko tyle ramki z tym jednym elementem, z kierownicą. I jeszcze raz zadam Wam pytanie, jak myślicie, do czego ta ramka A, bo to ramka A jest, będzie nam służyła? Dwie kierownice są, jedna tu jest już w środku, mam nadzieję, tutaj będzie w środku, ona jest po prawej stronie, a tu mamy, proszę bardzo, jeszcze jedna nam została. Osobom, które lubią ciężarówki, gorąco polecam ten model, tym bardziej, że ten model to jest jedyny model Ursusa wykonany w plastiku. Naprawdę ten samochód można wykorzystać i wykonać go jako samochód, powiedzmy, wojskowy. Nie widziałem Ursusów malowanych w potrójny kamuflaż. Z reguły Ursusy były malowane na kolor jednolity zielony. Ten taki Polish kaki kolor, ciemnozielony kolor. I na przykład jeżeli chodzi o, tutaj widzimy takie wystające elementy z tyłu, więc najprawdopodobniej będą to deski tutaj do wklejenia, możliwe, że się skrzynia w ogóle zmieni, będzie ona wyższa, będą wyższe burty, chociaż nie widziałem takich burt w internecie, jest ogólnie rzecz biorąc bardzo mało zdjęć Ursusów w jakiejkolwiek, przepraszam bardzo, zmienią się na pewno te elementy, będą dłuższe i wchodziły nam tutaj do góry. To na pewno będzie i chyba będzie Ursus z błotnikami na tylne koło. Ale to są kolejne wersje. Więc moi mili, jeżeli ktoś chce mieć Ursusa, to jak najbardziej polecam ten model. Nie sprawi on żadnych problemów. Bardzo fajny model na pewno w kolekcji i tutaj jeszcze raz na koniec haki, te szekle wszystkie, następnie ten zderzak rurowy, jak i również reflektory z miejscem na wklej z tą rozpórką i z miejscem na oczywiście tablicę rejestracyjną na samym końcu wklejenia.
Bardzo fajnie wszystko pasuje tutaj First to Fightowi. Mogę tylko pogratulować bardzo udanego modelu. Nie ma żadnych z nim problemu, a model sam jest ciekawy. Mam nadzieję, że też uznacie, że ta wersja tego Ursusa jest na pewno bardzo fajnie, ciekawie wykonana, dokładnie, precyzyjnie, a bardzo mi się spodobał też montaż tego koła, bo na początku widziałem tą taką blachę T na burcie i przyglądałem się, o co chodzi z tymi trzema, powiedzmy, śrubami. No i domyśliłem się, że tu chodzi o mocowanie, ponieważ w instrukcji mamy tylko w ten sposób montaż pokazany. Nie widać tych śrub, dopiero na elemencie. No to co? Gratulujemy First to Fightowi. Mam nadzieję, że tutaj będziecie już uważali na pewne elementy, które będziecie sklejać. Aha, jedna rzecz. Nie wiem dlaczego w instrukcji First to Fighta szekle są na sztorcu. One powinny wisieć, tak zobaczyłem na jednym zdjęciu, że one wiszą, a nie są na sztorcu. To tyle, jeżeli chodzi o powiedzmy recenzję tego modelu. Nie ma żadnych problemów. To po prostu trzeba uważać, nie popełnić żadnej gafy podczas sklejania i ostrożnie przede wszystkim wycinać te elementy. A teraz zapraszam do podsumowania. Co miałem powiedzieć na temat tego modelu, to Wam powiedziałem. Mam niesamowitą frajdę. Tutaj nadal trzymam sobie tą fragment. Jezu, to jest jakiś jedna 15 modelu, tylko tyle zostało. Bardzo fajnie, powiem Wam, że jest zaplanowany ten model, że z tylu ramek, jakie prezentowałem Wam w unboxingu, zostało dosłownie kierownica. Komedia. Komentarze są do Waszej dyspozycji oczywiście. Ciekaw jestem, jak te osoby, które na przykład już skleiły ten model, niech się podzielą swoimi uwagami również w komentarzach albo poprawią mnie. Ja w każdym razie jestem bardzo zadowolony. Fajnie, że mogłem się tym podzielić z Wami. No oczywiście zapraszam Was do 1, 2, 3. I chciałem tutaj przywitać i podziękować nowym patronom. Do następnego filmu. Trzymajcie się, cześć.